W 1961 roku w naszym kraju na jedną salę lekcyjną przypadało średnio 74 uczniów. Ale to jeszcze nie był koniec. Baby boom trwał w najlepsze w Polsce i na całym świecie. W 1945 roku skończyła się wojna. Mężczyźni wrócili do domów i nastała radość. Z tej radości zaczęły się rodzić dzieci. Bardzo dużo dzieci. Istne miliony bobasków. A z dziećmi jest już tak, że prędzej czy później muszą iść do szkoły. Może jeszcze przed wojną nie było to takie znowu oczywiste, ale już po 1945 nowe władze miały ambicje, żeby każda Polka i każdy Polak nie tylko umiał czytać i pisać, ale i też, żeby skończył 8 klas szkoły podstawowej. Tyle tylko, że nie dość, że przed II wojną światową szkół było u nas mało, to jeszcze w trakcie tych tragicznych ponad 5 lat część z nich zostało zburzonych. W 1958 roku padł więc pomysł, żeby do 66, kiedy to Polska miała obchodzić 1000-lecie, zbudować z oczywistej potrzeby i przy okrągłej rocznicy równo 1000 szkół. Mówi się, że Polska to trudny kraj, w którym jeszcze trudniej chcieć czegoś dobrego, że jesteśmy mistrzami w narzekaniu i do perfekcji opanowaliśmy piękne przegrywanie. Cóż, pewnie sporo w tym racji, jednak wypowiadając takie sądy warto wziąć pod uwagę chociażby to, że między 1958 a 1965 rokiem w jedyne 7 lat Polacy zbudowali 1423 duże szkoły. Jedna z nich stoi w Tarnowskich Mościcach przy ulicy Zbylitowskiej 7. Była jedną z pierwszych. Już w 1958 roku zakłady azotowe zdecydowały się przystąpić do odważnego programu. Czy jej architektura posiada wady? Ależ oczywiście. I to nie tylko dlatego, że każdy budynek na świecie je ma. Przecież w ciągu 7 lat prawie każdego roboczego dnia otwierano w Polsce nową szkołę. Jednak tak po prawdzie to można wyliczyć również mnóstwo plusów owych budynków, których kształty stały się w Polsce synonimem gmachu szkolnego. Bo pośród tylu deficytów, jakie istnieją w naszym kraju, w dalszym ciągu, po 5 dekadach, niskie, przestronne, 2-3-kondygnacyjne bryły z rzędami dużych okien, z jasnymi salami lekcyjnymi, korytarzami i zwyczajową przestrzenią do rekreacji wokół są używane przez dziesiątki tysięcy wnuczek i wnuków powojennych baby boomersów.